Bankier, filantrop, osoba o niezwykle szerokich horyzontach umysłowych, szczodra, chętnie dzieląca się owocami swojej pracy. To bardzo krótka, ale trafna charakterystyka Hipolita Wawelberga, jednej z najbardziej znaczących postaci polskiej finansjery w drugiej połowie XIX wieku. To, że znajdzie się w tym gronie na początku, nie było takie oczywiste. Hipolit pochodził z biednej rodziny. Jego dziadek był tragarzem i mającym się różnych prac, by utrzymać rodzinę. Ojciec Henryk zaczynał z kolei jako subiekt w składzie z cygarami. Dopiero po latach, dzięki życzliwości bogatego hrabiego, zajął się finansami. W 1846 roku otworzył w Warszawie kantor wymiany walut. Lata 40. i 50. XIX wieku były zresztą okresem rozkwitu przedsiębiorstw bankowo-finansowych w Królestwie Polskim. Duży wpływ na to miało uruchomienie kolei warszawsko-wiedeńskiej, a wraz z nią ożywienie zagranicznej wymiany handlowej. To spowodowało, że kantor Henryka Wawelberga prężnie się rozwijał. W 1870 roku otwarto filię kantoru w Petersburgu, która bardzo szybko zaczęła przewyższać obrotami warszawską centralę. To właśnie petersburskim oddziałem kierował syn Henryka, Hipolit. Hipolit nie chciał być bankierem. Chociaż całe życie pracował w kantorze ojca, miał inne marzenia. Chciał zostać inżynierem. Stąd też ukończył trzecie gimnazjum matematyczne, które mieściło się w Pałacu Kazimierzowskim. Skończył z znakomitym wynikiem. Chciał dalej studiować w uczelni technicznej. I co się wydarzyło? Wybuchło powstanie styczniowe. Wawelberg, jak większość jego kolegów z gimnazjum, przystąpił ochoczo do powstania, bo to był wielki patriota wychowany w tradycji wyzwoleńczej. Po powstaniu się okazało, że nie za bardzo ma do czego wracać. Hipolit stał się persona non grata w Królestwie Polskim. Dlatego, by uchronić go przed represjami, ojciec wysłał go do Akademii Handlowej w Berlinie. Po jej ukończeniu w 1869 roku Hipolit nie wrócił do Warszawy, tylko przeniósł się do Petersburga i zajął się tamtejszą filią biznesu ojca. I robił to z wielkimi sukcesami. Dom bankowy Wawelberga rozwinął się w jedną z największych instytucji bankowych ówczesnej Rosji. Co warto zaznaczyć, była to instytucja prywatna. Hipolit stanął na czele całej firmy po śmierci ojca w 1891 roku, a po nim z kolei władzę przejął jego szwagier Stanisław Rotwand, wieloletni wspólnik warszawskiego oddziału. To za jego rządów rodzinna firma Dom Bankowy Wawelberga została przekształcona w dwa banki akcyjne. Centrala w Warszawie przekształciła się w Bank Zachodni, a oddział rosyjski w Petersburski Bank Handlowy. Z kapitałem 7,5 miliona rubli jeszcze przed I wojną światową firma Wawelbergów stała się jednym z największych banków w Warszawie, a w czasie wojny wciąż aktywnie działała. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, bank jako jeden z nielicznych w Warszawie nie odczuł boleśnie konsekwencji utraty rosyjskiego rynku pieniężnego. Uchroniło go przed tym odpowiednio wczesne wyodrębnienie oddziału petersburskiego. Warszawski Bank Zachodni rozwijał się prężnie do II wojny światowej, otwierając kolejne oddziały w kraju. Wojnę wprawdzie przetrwał, bo pracę przerwano tylko na kilka miesięcy, ale utracił koncesję tuż po jej zakończeniu. W 1949 roku został postawiony w stan likwidacji. Hipolit Wawelberg zapisał się nie tylko w rozwoju polskiej i rosyjskiej bankowości. Ślady jego działalności znaleźć można także w edukacji czy kulturze. Już w czasie pobytu w Petersburgu, gdzie spędził 30 lat życia, rozpoczął swoją działalność filantropijną. Nie może wracać na przysłowiowe wakacje, urlopy do Warszawy, więc podróżuje po całej Europie, zaprzyjaźnia się z różnymi ludźmi, zdobywa wiedzę i coraz bardziej odzywa się w nim potrzeba, żeby pomagać innym, żeby służyć innym przy pomocy swoich pieniędzy. Przede wszystkim pomagał mieszkającym w Petersburgu Polakom.
Między innymi zorganizował stołówkę dla ubogich studentów. Poza tym czynnie włączał się w życie petersburskiej wspólnoty żydowskiej. Inaczej bowiem niż wielu mu współczesnych bankierów i przemysłowców nie zmienił religii swoich przodków. Z myślą o współbraciach założył w Wilnie koszerne kuchnie dla ubogich Żydów. W Petersburgu bardzo ważną częścią jego działalności jest stworzenie czasopisma Kraj dla Polaków. To jest o tyle ważne, że tam publikowane były dzieła takich pisarzy jak Henryk Sienkiewicz, jak Bolesław Prus, jak Eliza Orzeszkowa. Wawelbergowi bardzo zależało na tym, żeby ludzie czytali. Wykupił więc prawa do dzieł polskich pisarzy i zajął się ich wydawaniem. Założenie było takie, by robić to tanio i w dużych nakładach. Dzięki temu wybitne prace mogły trafić pod strzechy. Hipolit przyczynił się znacząco do publikacji pierwszego popularnego wydania dzieł Adama Mickiewicza, a potem także do budowy jego pomnika w Warszawie. To zresztą jedna z wielu jego inicjatyw na rzecz rodzinnego miasta, do którego Hipolit miał duży sentyment. Stąd też pochodziła jego żona Ludwika Berson. Hipolit pamiętał o Warszawie. Często ją odwiedzał, gdy już mu na to pozwolono. Miasto zawdzięcza mu m.in. sfinansowanie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W tutejszych laboratoriach debiutowała ze swoimi badaniami Maria Skłodowska-Curie. Razem ze swoim szwagrem Stanisławem Rodwandem Hipolit ufundował także słynną średnią szkołę mechaniczno-techniczną. I w ten sposób poniekąd zrealizował swoje młodzieńcze marzenia o byciu inżynierem. Ona była średnią szkołą tylko i wyłącznie z nazwy, ponieważ Królestwo Kongresowe nie miało własnej politechniki, natomiast studenci do tej szkoły byli przyjmowani już po maturze. Aż do roku 1951 roku była to właśnie szkoła Wawelberga i Rodwanda, natomiast w 1951 roku została wchłonięta przez Politechnikę Warszawską. Szkołę Wawelberga bardzo doceniono na początku PRL-u. Jeszcze przez kilka lat funkcjonowała jako samodzielna szkoła, zanim została wchłonięta przez Politechnikę, a jej ranga była tak duża, że automatycznie absolwenci tej średniej szkoły, podkreślam, otrzymywali tytuł inżyniera. Ślady działalności Hipolita Wawelberga po dziś dzień można spotkać w warszawskiej tkance miejskiej. To z jego inicjatywy powstała bowiem kolonia Wawelberga, osiedle tanich mieszkań dla robotników z Woli. Przeznaczył na jej budowę 300 000 rubli. Niezwykły projekt, jak na owe czasy. Budynki, które Wawelberg wybudował, były rozstawiane w dużej odległości od siebie po to, żeby zapewnić przestrzeń do życia. Pierwsze mieszkania wszystkie były dwuizbowe. Potem się okazało, że jednak bardziej ekonomicznie i większa ilość osób może skorzystać, jeżeli będą to mieszkania jednoizbowe, ale te pierwsze były duże. Zasadą było, żeby na jednego mieszkańca przypadało 12 metrów sześciennych tego budynku. Uznano tak zgodnie z badaniami ówczesnymi, że wtedy jest to przestrzeń zdrowa do życia. Wszystkie mieszkania miały własną toaletę. Na każde piętro była doprowadzona bieżąca woda. Okna otwierały się do wewnątrz. Na budynkach zamontowano rynny, które były wtedy dużą nowością techniczną. Dowodem na to, jak solidnie zbudowano osiedle, jest to, że przetrwało ono w większości po dziś dzień. Powołana przez Wawelberga Fundacja Tanich Mieszkań wznosiła kolejne budynki aż do lat 20. ubiegłego wieku. Co ważne, osiedle poza funkcjami mieszkalnymi odgrywało rolę prospołeczną i integrującą. Mieszkania przeznaczone były bowiem dla robotników różnych wyznań i narodowości. Dlatego zaprojektowano tam również pralnię, ochronkę czy klub dla mieszkańców. Taki naprawdę dwudziestowieczny sposób myślenia, można powiedzieć. Coś, co zostało wprowadzone na szerszą skalę dopiero po wojnie, natomiast Wawelberg bardzo starał się, żeby coś takiego mogło zaistnieć. Ten były powstaniec stoczniowy znany był z propagowania zgodnego współżycia społeczeństwa żydowskiego z polskim. Wierzył, że wspólne mieszkanie pod jednym dachem sprawi, że znikną uprzedzenia rasowe i wyznaniowe. Hipolit współfinansował także szpital żydowski na Woli oraz cmentarz żydowski, na którym sam spoczął w 1901 roku. Jego działalność filantropijna i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i kultury powinny być wzorem. Lubił pomagać ludziom, ale
Jego pomoc zawsze polegała na tym, że dawał wędkę. Nie dawał ryby, dawał wędkę.